Przyszła pora na długo wyczekiwaną część teorii BTS, a mianowicie notki, a zapewniam was, że one wyjaśniły naprawdę sporo. Zaczynamy! Zacznę od tego, że dość długo na naszym kanale nie pojawił się żaden filmik z teoriami, a wszystko przez moje zapalenie krtani, więc mam nadzieję, że wykażecie się wyrozumiałością i zrozumiecie ten problem, ale już jest lepiej, więc wracamy do pracy, wracamy do dodawania teorii, czy to EXO, czy to BTS, więc możecie wyczekiwać kolejnych filmików. Teraz po prostu przejdę do naszego tematu, czyli do notek. Prawdopodobnie wiecie, jeżeli nie wiecie, to teraz się dowiecie, że przy okazji wydania nowego albumu BTS Love Yourself Her został wydany taki oto mały zeszycik, na którym jest napisane The Note, czyli po prostu notki. Jeżeli chodzi o notki, to wcześniej Biki to opublikowało na Twitterze notkę Jina, którą już szczegółowo omawiałam przy okazji początków serii Love Yourself Her, czyli właśnie początek, kiedy to zostały wydane te highlight reel i mam nadzieję, że pamiętacie co nieco, bo to naprawdę się przyda, a ta notka wtedy pasowała dosłownie do wszystkiego i wszystko rozjaśniała. Wiele osób sugerowało zrobienie filmiku z notkami, ale potem jak się okazało, tych notek wyszło 14, po 2 od każdego członka, dlatego uporządkowałam je chronologicznie i zacznę od notki V opublikowanej 29 grudnia, kiedy miał 10 lat. Istnieją 3 sposoby interpretacji tych notek i od razu chcę to podkreślić, bo pierwsza z nich to jest uznanie, że rok podany na tych notkach jest to wiek poszczególnych członków i ja tej metody zamierzam się trzymać. Druga opcja to uznanie, że rok podany na tych notkach jest to dosłownie rok, w którym dzieje się akcja w danej notce, czyli na przykład 2010, 2019, 2022, ale wtedy wybiegalibyśmy bardzo mocno w przyszłość i ja nie za bardzo lubię tę metodę, aczkolwiek ostatnio zaczęłam ją rozważać. Trzecia opcja natomiast to kompletne zignorowanie tego, co jest napisane na tych notkach i uznanie, że wszystko dzieje się w jednym roku, tylko podane są konkretne dni. Aczkolwiek to od was zależy, jak do tego podejdziecie i jaka będzie wasza interpretacja tych dat. W pierwszej notce pojawia się dokładny opis sytuacji między V a jego ojcem. Już od czasów Anizi wiedzieliśmy, że mają oni bardzo skomplikowane relacje i tutaj podkreślam, że nie chodzi o prawdziwego V, lecz o wykreowaną przez niego postać. O postać tworzoną, wymyśloną przez Big Hit, wymyśloną przez nich historię, bo pojawiają się komentarze z pytaniami, czy V naprawdę zabił ojca. Nie, V nie zabił ojca. Jest to tylko wymyślona historia, ale wracając do tematu, w Anidzi właśnie V zabił swojego ojca, natomiast w Stigmie widzieliśmy, jak borykał się z przemocą domową i próbował chronić swoją siostrę lub matkę lub obie z nich. W notce możemy przeczytać, jak Vi wraca do domu i zastaje swojego ojca, którego nie widział od dłuższego czasu, więc biegnie do niego, chce się przywitać, chce się przytulić, bo w końcu jest to jego ojciec, a więź pomiędzy synem a ojcem powinna być naprawdę silna. Jednak później dzieje się coś, czego się zupełnie nie spodziewał i przez to nie do końca wie, co tak naprawdę się wydarzyło, bo bynajmniej ojciec nie powitał go z radością, a z agresją, uderzył go, nakrzyczał, a jedyne co 10-letni Vi był w stanie zauważyć, to przekrwione oczy ojca. Natomiast to, co poczuł, nie było ojcowską miłością, a jedynie drażniącym zapachem alkoholu, czyli to wszystko, co byliśmy w stanie zobaczyć w krótkiej scenie w Stigmie. Nie wiem, czy powinnam podzielić tę serię na członków, czy na konkretne daty, czy w jakikolwiek inny sposób, bo niektóre notki są krótsze, niektóre są dłuższe i przez to filmy byłyby zdecydowanie nierówne, ale zdecydowałam się podzielić to chronologicznie, czyli tak ja ustawiłam te notki. Następną notką jest notka Jina z 2 marca, kiedy to miał on 19 lat i wydaje mi się, że ta notka na razie niewiele wnosi do teorii, ale za to daje jakąś konieczną bazę do historii Seokjina. 2 marca jest pierwszym dniem szkoły w Korei, jako że rok szkolny w tym kraju rozpoczyna się na wiosnę. Z notki dowiadujemy się, że Jin mieszkał wcześniej w Ameryce i 10 dni wcześniej z niej wrócił i teraz ojciec przyprowadził go do nowej szkoły, jednak musi się on cofnąć rok do tyłu, jeżeli chodzi o naukę, ponieważ koreański system szkolnictwa różni się od amerykańskiego. Sytuacja wydaje się nieco dziwna, ponieważ Jin opisuje dyrektora swojej nowej szkoły jako diabła, a ten pyta go, czy będzie się on stosował do zasad, jako że szkoła jest to bardzo niebezpieczne miejsce i ojciec ewidentnie wywiera na Jinie presję, ponieważ ściska jego ramię i oczekuje prawidłowej odpowiedzi i obaj mężczyźni oczekują od Jina, że będzie on wybitnym uczniem. Jedyne co Seokjin jest w stanie z siebie wyrzucić to tak, a wtedy ból spowodowany uściskiem ojca znika. Jednak Jin nadal jest przestraszony z jakiegoś powodu. Pytanie jednak brzmi, dlaczego? Jak widzicie, niewiele to pomaga w teoriach, jednak te notki dają dowód na to, że nie będzie to jakaś wyciągnięta z kosmosu, nieprawdopodobna nadprzyrodzona historia z bohaterem Jin,
Jinem, który potrafi kontrolować czas, tylko będzie to po prostu historia całej siódemki spisana w bardzo krótkich rozdziałach. Pierwsza notka Hyugi jest pisana 25 czerwca w wieku 20 lat i od razu mówię, że wydaje się bardzo znacząca i wywraca wszystkie dotychczasowe teorie do góry nogami, zarówno te związane z Jungim, jak i jego związku z ogniem. Odnosi się też bardzo wyraźnie do jego short filmu, czyli First Love i związku z pianinem. Notka jest bardzo długa i naprawdę szokująca, a przynajmniej mnie zaszokowała. Notka rozpoczyna się sceną, w której Hyuga wyjmuje z szuflady biurka kopertę, a z niej wypada spalony klawisz pianina i tutaj od razu mamy nawiązanie do First Love, gdzie właśnie widzieliśmy płonące pianino. Dzięki tej notce wiemy dokładnie, co się stało i bynajmniej nie ma to związku z Jungkookiem, a przynajmniej na razie, bo nie wiemy, co przyniosą kolejne notki, jednak w Love Yourself widzieliśmy wyraźnie, że są oni ze sobą powiązani, więc nie należy jeszcze niczego przekreślać. Następnie dowiadujemy się, że Hyuga odwiedził swój dom rodzinny, ale dom, który spłonął, bo 4 lata wcześniej wybuchł pożar i spłonęło w nim także pianino i tutaj przytoczę odpowiedni fragment First Love. 내 기억의 구석 한켠에 자리 잡은 갈색 피아노 어릴 적 집안의 구석 한켠에 자리 잡은 갈색 피아노. Ale wiemy też, że pożar miał tragiczne skutki, ponieważ odbył się pogrzeb. Zginęła mama Hyugi, oczywiście tego wykreowanego przez Big Hit. I to staram się podkreślać, aczkolwiek wiemy także, że to jego mama grała na tym pianinie, pokazała mu te pianino i tutaj mam kolejny fragment piosenki. 그때 기억해 내 키보다 훨씬 더 컸던 갈색 피아노 그게 나를 끌 때 널 우러러보며 동경했었네 작은 손가락으로 널 어루만질 때 I feel so nice, mom. I feel so nice. Jednak Jungi stracił zarówno matkę, jak i pianino, które obdarzył ogromną miłością, dlatego scena z płonącym pianinem z First Love będzie symbolizowała moment pożaru w domu Hyugi, a ta, w której on siada przy tym pianinie, będzie odnosiła się do notki, do momentu, kiedy on 4 lata po pożarze odwiedza swój dom i poddaje się wspomnieniom i refleksji. Po śmierci matki mieszka z ojcem, jednak nie potrafi się z nim dogadać i czasem myśli o ucieczce z domu, lecz nie ma odwagi, żeby to zrobić. Od 10 dni nie pojawił się w szkole i może zostać z niej wyrzucony. Podczas wizyty w spalonym pokoju matki Jungi wziął jeden z klawiszy, jednak teraz cisnął nim przez okno w powietrze, ale nie usłyszał dźwięku, jak upada. I wie, że go nie usłyszy, tak samo jak już nigdy więcej nie usłyszy dźwięku tego samego pianina, ponieważ nigdy na nim nie zagra. Aczkolwiek wnioskując z tekstu First Love wiemy, że to nieprawda, ponieważ Jungi nigdy się nie poddał. Jak widzicie, te notki przewracają teorię do góry nogami i wszystko, co armii do tej pory wymyśliły, bo ogień, który zawsze towarzyszy Jungiemu, wiąże się nagle ze wspomnieniami o tragicznie zmarłej matce, o pożarze w jego domu i zniszczonym pianinie. Te 3 notki wydarzyły się jakby przed debiutem BTS, ale wydaje mi się, że nie powinnam patrzeć na to jak na zespół BTS, a raczej na grupę przyjaciół, dlatego te notki wydarzyły się jakby wcześniej w przeszłości, a teraz zaczną się notki z 2014 roku. Pierwsza z nich została napisana 11 kwietnia 2014 roku przez Jina i już jedną notkę Jina w wieku 22 lat mieliśmy, bo była to ta notka właśnie opublikowana przez Big Hit na Twitterze i widać ewidentnie, jeżeli się czyta jedną po drugiej, że są one ze sobą powiązane, z tą różnicą, że jedna została napisana 11 kwietnia, a druga 13 czerwca. W notce Jin opisuje swoją wizytę nad morzem. Jest to samo morze, do którego odnosi się jakby wszystko od długiego czasu, które widzieliśmy w tych filmikach, w teledyskach BTS. Jest to morze, na którym BTS miało zdjęcie i to morze, na które BTS pojechało. Pojechali tam razem, jednak Jin tym razem pojechał sam, opisuje to morze i stwierdza, że jeżeli cokolwiek się zmieniło, to tylko on. Jednak pisze, że niczym za naciśnięciem spustu migawki nagle przypomina sobie moment sprzed 2 lat i 10 miesięcy, jednak ten moment szybko znika z jego pamięci. Usiedli oni wtedy razem wzdłuż morza i mimo, że byli przybici i zmęczeni, to przynajmniej byli razem. Jest to wyraźne nawiązanie do momentu, o którym była mowa przez całą serię Highlight Reel Love Yourself, czyli narracja Jina do każdej części wydaje się jakby taką głosową, czytaną notką. Oczywiście te notki są rozmieszczone w czasie i jest podana konkretna data i wiek poszczególnych członków BTS, a przynajmniej moim zdaniem i ja się tej interpretacji trzymam, ponieważ jakby wszystko działo się w
jednym roku, to zmieniłoby to znaczenie każdej poszczególnej notki. Jin ewidentnie ciągle wspomina to, co wydarzyło się nad tym morzem, o czym wiedzieliśmy już właśnie przy okazji serii Highlight Reel, aczkolwiek nadal nie wiemy, co tak naprawdę tam się wydarzyło. Song Jin wsiada do samochodu i odjeżdża, aczkolwiek zatrzymuje się na chwilę przy ich starej szkole i widać, że napełniają go wspomnienia. Jednak po jakimś czasie po prostu rusza i kilka ulic dalej widzi światło na stacji benzynowej, na której pracuje Namjoon. O tym, że Rap Monster pracuje na stacji benzynowej, wiemy już od momentu ukazania się teledysku do I Need You i to wydaje się jakby jakąś kluczową informacją, ponieważ widzieliśmy bardzo dużo takich scen, czy to w I Need You, czy w japońskim Blood, Sweat and Tears, czy nawet For You, czyli jakby Big Hit, podkreśla to, że Namjoon pracuje na tej stacji. Widzimy też, że Jin jest jakby w lepszych stosunkach z Rap Monsterem, ponieważ jego stacja benzynowa pojawiła się już w drugiej notce, a w japońskim Blood, Sweat and Tears odwiedził on tę stację, mówiąc do Namjoona, że dawno się nie widzieli. 어? 준영. 오랜만이다. Na tym kończy się notka Jina, następna w kolejności jest ta napisana przez Rap Monstera i co ciekawe jest to notka napisana w tym samym roku, czyli 2014, ale miesiąc później, czyli 15 maja. Notka Namjoona wydaje mi się bardzo dołująca, nawet bardziej niż ta napisana przez Hyugę. Mimo że była ona bardzo znacząca i wywróciła wszystko do góry nogami, nawet to, czego do tej pory byłam niemalże pewna. 15 maja to ostatni dzień szkoły, a Rap Monster udał się do klasy, która była tak naprawdę schowkiem, którą BTS uznawało za swoją sekretną bazę i wszystko było pokryte ogromną warstwą kurzu i Namjoon musiał przesunąć kilka krzeseł, żeby w ogóle tamtędy przejść. 2 tygodnie wcześniej Namjoon się wyprowadził i nie ma pojęcia, czy jeszcze kiedykolwiek będzie miał okazję zobaczyć swoich Hyungów i Dongsengów, czyli starszych i młodszych kolegów. Rap Monster wyciągnął kartkę i długopis, chcąc coś napisać, jednak po zapełnieniu tej kartki czarnym tuszem zupełnie instynktownie napisał także musisz przeżyć, czyli coś, co widzieliśmy już wiele razy w filmikach, w teledyskach BTS, m.in. w prologu, w koreańskim, w japońskim I Need You, w Reflection oraz w Awake. Podsumowując, ta fraza jest bardzo ważna i Big Hit już od dawna próbował zwrócić na nią naszą uwagę, a teraz pojawia się po raz kolejny i Namjoon wydaje się pisać wiadomość do reszty BTS, bo skoro była to ich sekretna baza, to być może oni kiedyś tam wrócą i to przeczytają, a jak dobrze wiemy, teraz oni nie mają ze sobą kontaktu. Myśli Rap Monstera krążą wokół biedy, rodziców, młodszych kolegów, przeprowadzki i innych rzeczy, które określa mianem bałaganu, jednak nie zostawia tej kartki, nie zostawia tej wiadomości, gniecie ją, chowa do kieszeni, a przed wyjściem z tej klasy chucha na szybę i pisze na niej palcem 3 słowa, mianowicie jeszcze się spotkamy. Co prawda uważa, że nie jest to wystarczające, aczkolwiek taka wiadomość może dotrzeć do każdego, nawet niewypowiedziana i Namjoon traktuje ją jako obietnicę, która się kiedyś spełni. Sam fakt pisania po szybie przychodzi nam na myśl właśnie momenty, kiedy Namjoon pisał na oknie bądź na lustrze musisz przeżyć, a tym razem zapisuje tam obietnicę, że jeszcze się spotkają. Kolejna notka pisana w tym samym roku, czyli 30 sierpnia 2014 roku, napisana przez Jimina, kiedy miał 19 lat. Już w serii Love Yourself zauważyliśmy, że Jimin tak naprawdę w każdej scenie jest Hosokiem, ponieważ oni się ze sobą przyjaźnią, spędzają razem czas, ale Jimin także zazdrości Hobiemu. Chce być taki jak on, chce mu dorównać, zwłaszcza zazdrości mu talentu. Czytając notkę Jimina od początku widzimy, że łączy ich naprawdę silna więź i silna przyjaźń. Wracają oni razem ze szkoły, mimo że pieszo zajmuje to 2 godziny, a autobusem 30, jednak Hosok uparcie prowadzi Jimina, pokazuje mu różne skróty i różne alejki. Jimin przeniósł się do tej szkoły rok temu po tym, jak został wypisany ze szpitala. Nie wiemy jeszcze, co się stało, dlaczego był w szpitalu, ale być może to rozwiązuje kwestię tego, dlaczego Jimin tak naprawdę tylko siedział na podłodze i nagrywał Hosoka w pierwszych scenach w Highlight Reel Love Yourself, być może właśnie ze względu na swoją chorobę. Z tej notki dowiadujemy się, że Jimin często zmieniał szkoły i jest także powiedziane, że nie wiadomo kiedy zrobi to znowu lub kiedy znów będzie musiał wrócić do szpitala, czyli możemy wywnioskować, że Jimin nadal jest chory i często jest w szpitalu. Jiminowi nie przeszkadza wcale, że tak naprawdę nikogo nie zna w tej szkole, właśnie ze względu na to, ponieważ często się przenosił, więc nie przykładał większej wagi do tego, kogo zna, a kogo nie. Ma jednak Hosoka, który opowieści Jimina rozmawia przez telefon, a ten depcze jego cień, co przyprawia J-Hope'a o śmiech i ironiczne stwierdzenie, że Jimin dorósł. Jimin nadepnął na cień Hosoka jeszcze raz, to skończyło się tym, że Hobie zaczął go gonić, czyli widzimy, jak beztroska jest ich przyjaźń, jednak Jimin słyszy nagle dźwięk cykat i zaczyna się zastanawiać, jak długo to jeszcze potrwa. Jest ewidentnie przestraszony. Przez ostatni akapit możemy utwierdzić się w przekonaniu, że Jimin jest poważnie chory, ponieważ szpital, zastanawianie się, jak długo jego szczęście jeszcze potrwa, to wyraźnie sprowadza się do tego, że to wszystko może się skończyć
w najmniej oczekiwanym momencie. W tej nocy dowiadujemy się także, jak się oni poznali, ponieważ po tym jak Jimin zmienił szkołę, Hosok był jedynym, który do niego podszedł i spędził z nim 2 godziny drogi do domu, mimo że dom Hosoka był w zupełnie inną stronę. Jednak Jimin o tym nie wiedział, dowiedział się o tym dużo później, ale był on szczęśliwy, był on naprawdę szczęśliwy i marzył jedynie o tym, żeby moment jego szczęścia się wydłużył. Powiem szczerze, że im bardziej zagłębiam się w te notki, tym bardziej depresyjny nastrój mnie wypełnia, ponieważ taki nastrój panuje w tych notkach. Jin odszedł, wspomina wspólne czasy, z nikim nie ma kontaktu. Hyuga stracił w pożarze matkę, natomiast Jimin jest śmiertelnie chory. Jedyne co mu pozostało to przyjaźń Hosoka. Nie wiem ogólnie do czego Big Hit zmierza, ale tego wszystkiego, tej historii, tej wymyślonej historii jest na tyle, żeby stworzyć naprawdę płaczliwą dramę. Mam nadzieję, że teraz rozumiecie co nieco z tych notek. Oczywiście podkreślam, że nie jest to prawda, jest to jedynie wymyślona historia przez Big Hit, bo V nie zabił ojca, Hyuga nie stracił matki w pożarze, a Jimin nie jest śmiertelnie chory, więc o tym pamiętajcie. Podkreślam też, że jest to mój sposób odczytywania tych notek, aczkolwiek ostatnio zaczęłam się zastanawiać, co by było, gdybym ustawiła je w ten sposób, że jest to rok 2019, 20, 22 i być może to zrobię, ale póki co to by było na tyle i mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie oczywiście ślad po sobie w komentarzach, Wasze opinie, Wasze teorie, Waszą analizę tych notek i jak to rozumiecie, w jaki sposób ułożyliście te daty i do zobaczenia w następnym filmiku, czyli wyczekujcie kolejnej analizy notek BTS. A jeżeli jesteście zainteresowani taką lub inną koszulką z BTS oraz torbą z BTS, koniecznie zajrzyjcie na nasz fanpage, gdzie pojawił się post z konkursem organizowanym przez nas we współpracy z K-Kingdom, czyli właśnie z autorkami tych oto koszulek i tutaj macie ich logo, więc wystarczy, że zajrzycie na nasz fanpage i weźmiecie udział w konkursie, który jest dość prosty, bo pierwszą zasadą jest polubienie naszej strony, polubienie strony K-Kingdom, a po drugie wykazanie się kreatywnością, ale więcej szczegółów znajdziecie właśnie w przypiętym poście na naszym fanpage'u i zapraszamy do zabawy, bo naprawdę warto.